Podczas naszej wycieczki do Rzymu mieliśmy również okazję odwiedzić leżące nieopodal miasteczko Ladispoli. Położone wzdłuż zachwycającej linii brzegowej regionu Latium we Włoszech, Ladispoli to zachwycający nadmorski klejnot, zaledwie 35 km na północny zachód od tętniącego życiem miasta Rzym. To urocze miasteczko, położone nad brzegiem Morza Tyreńskiego, słynie z pięknych, piaszczystych plaż, malowniczych promenad i zachęcającej, swobodnej atmosfery. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu z Rzymem stało się ulubionym miejscem wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i turystów spragnionych orzeźwiającego nadmorskiego wypoczynku. Historia Ladispoli jest po prostu fascynująca. Kiedyś znane jako Alsium, było poważnym etruskim i rzymskim miastem portowym, sięgającym czasów starożytnych. Przez stulecia obszar ten był świadkiem przepływu i odpływu cywilizacji, wchłaniając wpływy różnych kultur. W XIX wieku Ladispoli przekształciło się w poszukiwany nadmorski kurort, przyciągając zamożne rodziny z Rzymu, które przybywały tutaj na letnie wakacje. Dzisiejsze Ladispoli z dumą obejmuje pozostałości starożytnego Alsium w pobliskim Pau Laziale, obok portu historycznego etruskiego miasta Cerveteri i rzymskiej kolonii, o której wspominał nie kto inny, jak sam Cyceron. Jednak Alsium spotkał tragiczny los w VI wieku naszej ery, kiedy zostało zdewastowane podczas wojny gotyckiej przez Totilę i jego siły Ostrogotów. Później na tym obszarze powstał zamek o nazwie Palo, który stał się lennem rodziny Orsini, a później w 1693 roku przeszedł w ręce rodziny Odelsalci. Przenosimy się do czasów współczesnych. Ladispoli zostało oficjalnie założone w 1888 roku przez wizjonera Ladislao Odelsalci, po którym nazwano to piękne miasto. Fascynujący rozdział w historii Ladispoli rozgrywał się pod koniec lat 70. i na początku lat 90., kiedy to miasto stało się przystanią dla tysięcy radzieckich emigrantów, głównie Żydów, szukających politycznego i religijnego azylu w krajach zachodnich, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada i Australia. Ten napływ przyniósł miastu witalność ekonomiczną, ponieważ przybysze wynajmowali mieszkania, czekając na wizy wjazdowe, często zatrzymując się na 2 miesiące do roku. Wpływ ten był szczególnie wyraźny poza sezonem, kiedy wiele mieszkań pozostawało pustych, wnosząc życie do miasta w spokojniejszych czasach. Maxim D. Schreyer pięknie uchwycił to doświadczenie w swoich poruszających wspomnieniach literackich Waiting for America, opublikowanych w 2007 roku. Ladispoli to nie tylko malownicze miejsce, to gobelin utkany z historii, kultury i żywych opowieści, które nadal zachwycają wszystkich odwiedzających. Jeśli mówimy już o tym przepięknym terenie, nie możemy pominąć również miejsca o nazwie Torre Flavia. Jest to fascynująca pozostałość średniowiecznej architektury wojskowej, położona tuż przy plaży, w pobliżu Ladispoli. Ta niesamowita fortyfikacja była kiedyś częścią rozbudowanej sieci obrony wybrzeża. W XVI wieku przeszła imponującą renowację i prace fortyfikacyjne pod przewodnictwem kardynała Flavio Orsiniego, zgodnie ze strategicznym planem opracowanym przez papieży Piusa IV i Piusa V. Niestety, ten wiekowy cud
został poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej, kiedy został zbombardowany przez siły alianckie w 1943 roku, pozostawiając go częściowo zrujnowanym. A jakby tego było mało, matka natura również nie była dla niej zbyt łagodna. Ze względu na swoje położenie na plaży, wieża jest nieustannie niszczona przez erozję przypływów. A plaża otaczająca Torre Flavia jest kwitnącym siedliskiem dla różnych gatunków ptaków i stanowi jedną z ostatnich pozostałości starożytnego ekosystemu przybrzeżnego regionu. A teraz przeniesiemy się na kilka chwil do Rzymu, tętniącej życiem stolicy Włoch. Rzym to nie tylko miasto, to wspaniały gobelin utkany z historii i kultury. Jako serce regionu Latium i najludniejsza gmina w kraju, z dumą rości sobie prawo do bycia trzecim co do wielkości miastem w Unii Europejskiej pod względem liczby ludności w granicach miasta. Położony w środkowo-zachodniej części Półwyspu Apenińskiego wzdłuż czarującej Doliny Tybru, Rzym jest prawdziwym skarbem. Ale to nie wszystko. W jego granicach leży Watykan, najmniejszy naród na ziemi i duchowe centrum katolików na całym świecie. Też mieliśmy okazję odwiedzić to cudowne miejsce i opowiem Wam o nim w innym odcinku. Ta niezwykła enklawa sprawia, że Rzym jest wyjątkowy, ponieważ jest to jedyne miasto, w którym znajduje się niepodległe państwo. Często nazywany miastem siedmiu wzgórz, Rzym jest czule nazywany wiecznym miastem. Tytuł ten oddaje jego ponadczasowy urok. Z historią sięgającą zadziwiających 28 wieków, Rzym jest żywym świadectwem ludzkiej cywilizacji. Podczas gdy mitologia mówi nam, że zostało założone około 753 roku przed naszą erą, dowody archeologiczne ujawniają, że ludzie nazywali to miejsce domem od znacznie dłuższego czasu, co czyni je jednym z najstarszych, nieprzerwanie zamieszkałych miast Europy. Wcześniej mieszkańcy byli fascynującą mieszanką Latynów, Etrusków i Sabinów. Z czasem Rzym przekształcił się w stolicę Królestwa Rzymskiego, a następnie Republiki, a ostatecznie rozległego Imperium Rzymskiego, często uważanego za pierwotne miasto cesarskie. Termin wieczne miasto został słynnie ukuty przez rzymskiego poetę Tibullusa w I wieku przed naszą erą, później przyjęty przez literackich gigantów takich jak Ovidiusz i Wergiliusz. I nie zapominajmy o jego wspaniałym tytule Caput Mundi, czyli stolica świata. Po upadku Cesarstwa Zachodniego Rzym przekształcił się w papieską twierdzę. W VIII wieku stał się stolicą państwa kościelnego, którą pełnił do 1870 roku. Renesans tchnął nowe życie w Rzym, gdy papieże rozpoczęli ambitne projekty architektoniczne, które przekształciły go w olśniewające centrum kulturalne. Ta epoka dała początek zapierającym dech w piersiach ruchom artystycznym, takim jak barok i neoklasycyzm. Artyści, rzeźbiarze i architekci przybywali tłumnie do Rzymu, pozostawiając po sobie arcydzieła, które do dziś hipnotyzują odwiedzających. W 1871 roku Rzym z dumą stał się stolicą Królestwa Włoch, a w 1946 przekształcił się w Republikę Włoską. Przechodząc do 2019 roku, Rzym olśniewał jako 14. najczęściej odwiedzane miasto na świecie, przyciągając 8,6 miliona turystów. Jest trzecim najczęściej odwiedzanym miejscem w Unii Europejskiej i króluje jako najpopularniejszy punkt turystyczny we Włoszech. Jego historyczne centrum jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rzym również miał swój moment w centrum uwagi podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w 1960 roku i obecnie pełni funkcję kluczowej lokalizacji dla różnych wyspecjalizowanych agencji ONZ. Od Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa po Światowy Program Żywnościowy. To miasto tętni międzynarodową działalnością.
Ponadto dzięki międzynarodowym firmom, które zapuściły tutaj swoje korzenie, takim jak luksusowa potęga mody Fendi w oszałamiającym Palazzo della Civita Italiana, Rzym ugruntował swoją pozycję jako globalna stolica mody i designu. Nie pomijajmy Cinetta Studios, gdzie ożyły niezliczone filmy nagrodzone Oscarem. W każdym zakątku tego niezwykłego miasta czeka na odkrycie historia, połączenie starożytnej historii i nowoczesnej żywotności, która sprawia, że Rzym jest ekscytującym miejscem do zwiedzania. Ekscytujące odkrycia ujawniły, że obszar Rzymu był zamieszkany od około 14 000 lat, jednak gruba warstwa nowszych gruzów kryje pod sobą skarby stanowisk paleolitycznych i neolitycznych. Co ciekawe, dowody takie jak narzędzia kamienne, ceramika i broń kamienna pokazują żywą obecność człowieka trwającą około 10 000 lat. Liczne wykopaliska ujawniają, że wspaniałe miasto Rzym wyłoniło się z osad pasterskich na kultowym wzgórzu palatyńskim, tuż nad tym, co ostatecznie stało się tętniącym życiem Forum Romanum. Czyż nie jest to fascynujące? I jak ujęłam to już w odcinku o Koloseum, zdecydowanie obstawiam na Rzym w rankingu najpiękniejszego miasta świata. Odwiedzając mnóstwo innych miejsc w ciągu minionych ostatnich lat, pomimo iż wiele z nich jest równie pięknych, Rzym ujął mnie dosłownie wszystkim, a jego mieszkańcy mogą śmiało nazywać się szczęściarzami. To tyle na dzisiaj odnośnie Rzymu. Więcej ciekawostek opowiem Wam w innych odcinkach o wiecznym mieście. Trzymajcie się! Tomorrow's brand new songs. So here I stand with an open heart. Letting go is the hardest part, but step by step I'll learn to show the love I need.